Franciszkanie przybyli do Opola przed rokiem 1241. Pierwszą fundację księcia Władysława I Opolskiego zniszczył pożar w 1307 roku. 2 lata później odbudowano klasztor, a do kościoła dobudowano kaplicę piastowską. Kościół i klasztor kilka razy niszczyły pożary. Po sekularyzacji klasztoru kościół przeszedł w ręce protestantów. W 1945 roku zakon braci mniejszych rozpoczął odbudowę i renowację. Neobarokową wieżę, która ma 43 metry wysokości, nadbudowano w 1899 roku. Wnętrze kościoła jest halowe, trójnawowe. Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium i kaplica świętej Anny. Ołtarz główny pochodzi z 1956 roku. Gotyckie sklepienie prezbiterium jest czteroprzęsłowe, krzyżowo-żebrowe. Płaskorzeźba w ołtarzu przedstawia Matkę Bożą w niebo wziętą, koronowaną przez Trójcę Świętą. Scenę obserwuje święty Franciszek z Asyżu. Z lewej strony umieszczono figurę świętego Bonaventury, z prawej błogosławionego biskupa Jakuba Strzemię. W zwieńczeniu święty Michał Archanioł walczy z szatanem. Po obu stronach prezbiterium umieszczono bogato rzeźbione stalle. Kaplicę świętej Anny, obecnie piastowską, ufundowali opolscy piastowie w 1309 roku. Na portalu umieszczono ich herb trzymany przez lwy. Najcenniejsze w tej kaplicy są płyty nagrobne 3 książąt opolskich, Bolesława I, II i III i jego żony Anny, oraz piękne gotyckie sklepienie. Sklepienie gwiaździste zdobione polichromią pochodzi z XVI wieku. W zworniku umieszczono orła piastów opolskich. Pełnoplastyczne płyty nagrobne z postaciami zmarłych wykonano pod koniec XIV wieku. Ołtarz świętej Anny wykonano w 1958 roku na wzór gotyckich tryptyków. Przedstawia świętą Annę z córką Marią oraz księcia Bolesława Opolskiego, fundatora klasztoru z lewej strony, i z prawej strony księcia Władysława Opolczyka, fundatora zakonu jasnogórskiego. Nad portalem od strony wewnętrznej płaskorzeźba z księciem opolskim Władysławem I. Do lewej nawy przylega kaplica Najświętszego Sakramentu z XVII wieku, do której prowadzi barokowy portal z ozdobną kratą. W przyziemiu wieży znajduje się kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z ołtarzem z 1952 roku. Obok ołtarz świętego Antoniego z 1949 roku. W prawej nawie ołtarz świętego Franciszka z 1958 roku z rzeźbionymi figurami świętego Ludwika IX Króla i świętej Elżbiety. Bogato zdobiona ambona pochodzi z 1954 roku. Na 5 płaskorzeźbionych panelach najwięksi kaznodzieje zakonu franciszkańskiego: święty Antoni z Padwy, święty Bonaventura, święty Franciszek z Asyżu, święty Jan Kapistran i święty Leonard z Porto Mauricio. Prospekt organowy pochodzi z XVIII wieku. Zdobią go rokokowe ornamenty i rzeźby króla Dawida grającego na harfie oraz królowej Saby z lutnią. Towarzyszą im figury 5 muzykujących aniołków. Organy zbudowała firma Sauer z Frankfurtu nad Odrą. Nad portalem prowadzącym do kruchty umieszczono herb franciszkanów z obnażoną ręką Chrystusa i odzianą w habit ręką świętego Franciszka ze stygmatami. Stacje drogi krzyżowej są płasko rzeźbione w kamieniu.